You be the view and I'll just be me. Hejo! Dziś przychodzę do Was z omówieniem nowego wyglądu postaci z serii Miraculous Biedronka i Czarny Kot. Omówię główne postacie, czyli Marinette oraz Adriana. Skupię się zarówno na wyglądzie postaci, na przykład na twarzy i sylwetce i samej grafice, a także na wyglądzie ubioru tych postaci. Uważam, że główne postacie w serii Miraculous są troszeczkę niedopieszczone, zwłaszcza względem postaci pobocznych, które często mają ciekawsze designy niż postacie główne. A według mnie główne postacie każdej serii powinny być mega dopieszczone i dziś sobie omówimy wygląd tych nowych postaci. W pierwszej kolejności omówię postać Marinette. Po lewej stronie zawsze będzie ten stary design, a po prawej będzie ten nowy design postaci. Dobrze, to pierwsze, co mi się nie podoba w tym starym wyglądzie postaci Marinette, to jest to, że Marinette jest postacią, która kocha modę, marzy o tym, żeby być projektantką mody, więc według mnie albo powinna ubierać się mega modnie, albo po prostu modnie, albo powinna mieć jakiś własny, ciekawy styl. I ja rozumiem, że jakby zależało twórcom na tym, żeby Marinette miała taki styl dziewczęcy, elegancki, ale jednocześnie codzienny. I ta seria już dawno w sumie była tworzona, ona już jest dość stara w sumie, ale jednak strój Marinette wygląda po prostu staro, w sensie, że ona wygląda jakby była 13-letnią dziewczynką z lat 2015. Jej strój jest tak strasznie niemodny, jeszcze przez tą grafikę, która jest zastosowana w serii. Na przykład jej spodnie tutaj, gdzie teraz pokazuję, nie wyglądają zbyt korzystnie. Wygląda to trochę tak plastikowo. I ja rozumiem, że właśnie ta seria, jak była tworzona na początku, to może taki strój był modny. Jednak po jakimś czasie się to zmieniło i w sumie skoro seria ma tyle sezonów, to mogli jakoś poprawić wygląd tego stroju, tej postaci, w sensie musieli samego wyglądu jej poprawiać, ale po prostu to, jak jest ubrana. Kolejną taką rzeczą jest jak dla mnie to, że ogólnie ubiór Marinette jest dość taki... Trochę go nie rozumiem, w sensie ma skinny jeansy różowe z jakimiś ala przetarciami. Nie wyglądają one jakieś super eleganckie, ani nawet jakoś super wygodne. W ogóle ona ma biodrówki na sobie. Do tego ma na sobie jakąś zwykłą koszulkę i marynarkę, która nie wygląda jakoś super korzystnie. W sensie jest tak zrobiona graficznie przez animację, że ona nie wygląda często w odcinkach, nawet jeśli mówiąc w ruchu, zbyt dobrze. I właśnie głównymi dla mnie aspektami starej animacji, zwłaszcza w tych niektórych odcinkach, jest taki zarzut, że Marinette, wygląd jej postaci wygląda dość plastikowo. Dodatkowo ten niemodny strój, który na przykład marynarka często wygląda bardzo niekorzystnie przez to, jak jest stworzona. Kolejnym takim aspektem jest to, że na przykład jak Marinette jest w formie biedronki, to ma tak zrobiony układ całej postaci i wyglądu sylwetki, że jej rączki i jej talia i układ jej miednicy, nie wiem czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, ale układ jej miednicy jest tak strasznie nienaturalny i w formie takiej typowo kreskówkowej takie aspekty według mnie nie rzucają się mocno w oczy, bo kreska jakby po prostu możemy zezwalić że taka jest kreska, dlatego jakoś ma tak nienaturalnie chude ręce w stosunku do talii i ma troszeczkę jakby za dużą głowę w stosunku do tego, jakie ma wcięcie w talii i tam i tak dalej. Jednak kiedy robimy animację CGI, to należy takie aspekty poprawić, by postać, gdy postać stoi do nas bokiem, nie wydawało nam się, że jest jakoś tak strasznie nienaturalnie chuda, ma za cienkie ręce w stosunku do innych części ciała i głowy i do tego ma jakoś tak dziwnie przechyloną miednicę, jakby miała wadę postawy. Teraz spójrzmy sobie na nowy wygląd postaci Marinette.
I pierwsze, na co zwróciłam uwagę, gdy już się pojawiły pierwsze arty nowego wyglądu postaci, to pierwsze, co uważam, to nowe postacie, w przeciwieństwie do starego wyglądu postaci, są mniej plastikowe, bardziej to ma wyglądać jak taki efekt farbek, takiego namalowania obrazów. Jest to dobrze widać, jak się przyjrzymy w niektórych sekwencjach animacji Marinette w serialu, gdy jest pokazana ta twarz, jest zadbane o to, żeby ta twarz dobrze wyglądała. Ma zapełnione wszystkie cienie, jakieś takie aspekty, nawet koloru przy oczach. Jest to taki wygląd już bardziej zaokrąglony, nie ma takich mocnych cięć. Na pewno jest też jej twarz bardziej wygładzona w tym aspekcie, tutaj, w tej części, niż w tej starszej wersji wyglądu postaci. No i ma to wyglądać właśnie jak takie namalowane trochę ma przypominać taką animację 2D, mimo że jest CGI. Kolejnym takim aspektem jest to, że jest lepsze rozłożenie cieni, przez to postać sama z tego powodu lepiej wygląda, lepiej jest, jak się ogląda sekwencję animacji, to lepiej rozkłada się światło i współgra z postacią, jak się dzieją różne akcje w serialu. Kolejnym takim aspektem jest, że Marinette ma troszkę inne oczy, na pewno ma inny układ twarzy, ma spłaszczone policzki w tym miejscu, kości policzkowe. I ogólnie uważam, że postać Marinette wygląda teraz w tej nowej wersji o wiele lepiej, bo jest mniej plastikowa. Jej włosy według mnie wyglądają lepiej, bo w starej wersji wyglądały trochę w sumie jak hełm. Jak jest ten odcinek, gdy Marinette nie ma kucyków, tylko ma rozpuszczone włosy, te włosy wyglądają tak strasznie naturalnie, tak strasznie dziwnie. A tutaj kucyki już tak ładniej wyglądają, są takie trochę dłuższe, nie wiem. Dla mnie fryzury ogólnie w tej nowej wersji wyglądają o wiele lepiej, bo w starej animacji po prostu dla mnie te włosy wyglądają jak hełmy, te grzywki i tak dalej według mnie są trochę takie za duże, jakby za bardzo wysunięte, tu już mam to bardziej spłaszczone przy głowie. Jedyne, co uważam, że jest na minus, to jak mamy postacie i mamy ten fragment, gdy mamy usta i mamy brodę, to mają tak spiczaste zrobione brody i tak czasami w niektórych sekwencjach animacji dziwnie zrobione twarz, jak robią jakąś mimikę, że to wygląda, jakby robiły dzióbek. W sensie dla mnie powinni w jednych sekwencjach to wygląda bardzo dobrze, a w innych sekwencjach ta dolna część twarzy wygląda, jakby ciągle robili taki dzióbek i ta twarz jest taka dziwnie jakby ala namalowana, ale wyglądająca trochę realistycznie, daje to trochę taki dziwny efekt, ale pomijając to uważam, że ogólnie postacie, jak i animacje wyglądają o wiele lepiej. Kolejnym takim jest aspektem, że jest nowy wygląd ubioru Marinette. Ten ubiór według mnie także wygląda lepiej niż w tej starszej wersji. Przede wszystkim te spodenki, które już są, ogólnie ten strój już jest o wiele bardziej modny. Mamy spodenki, które są z wysokim stanem, bo teraz spodnie z wysokim stanem są bardziej modne. Dalej mamy te elementy kropeczek, które są charakterystyczne dla ubioru i elementów należących do Marinette. Według mnie już ładniejsze, takie klasyczne barelinki. Mamy brokatowe rajstopy, które według mnie są bardzo ładne. Ta bluzka jest w programie i ogólnie w efekcie animacyjnym lepiej zrobiona, że ona jakoś tak lepiej jest dopasowana i pomimo, że jest bardzo prosta, tak jak w tym starym wyglądzie postaci, jakoś tak lepiej wygląda. No i tą marynarkę też się starali tak zrobić, żeby wyglądała bardziej elegancko, była taka dopasowana i była ładniejsza, skoro i tak musi ją mieć. Choć uważam, że skoro i tak robili nowy wygląd postaci, to mogli z tymi ubiorami jeszcze bardziej zaszaleć, a nie typu mamy ten ubiór, robimy sobie nowy ubiór, no dobra, to oni sobie po prostu spojrzeli na to i zrobili jakby rebranding tego ubioru, zamiast uznać, że dobra, nie robimy rebrandingu dosłownie tego, co ma na sobie, tylko patrzymy, o dobra, ona ubiera się tak, czyli ma taki styl i tworzymy ubranko w takim stylu. Więc ja będę na przykład zamiast, nie wiem, tego upartego jeansu, tych spodenek, zrobiła je na przykład materiałowe, takie lekko odstające.
Może tu z jakimś zgięciem, ale nie trzeba, jak oni tam chcieli, żeby animacja była łatwiejsza. Zaczęłoby je zrobić trochę szersze, w takim eleganckim stylu i już mam wrażenie, że wygląd tej postaci byłby ładniejszy i też jak jest łączenie tej bluzki z tymi spodenkami, według mnie lepiej by wyglądało. I rozumiem w ogóle, po co na upartego Marinette musi czemu Marinette uparcie musi mieć tą marynarkę, jakby nie mogła na przykład mieć bluzki po prostu z długim rękawem i na to jakieś eleganckie marynarki ubrane, już to by było takie odświeżenie, jakieś ciekawiej i ładniej według mnie wyglądałaby Marinette. Ogólnie fajnie by było, jakby w jakichś odcinkach miała ubraną jakąś czapkę, ale rozumiem, że nie chcieli, jakby to jest główna postać, więc ma najwięcej sekwencji skupionych na niej. Jest ciągle w głównej sekwencji akcji serialu, żeby jej wygląd był taki, żeby był ładny, ale też łatwy do animacji. Ale no uważam, że wystarczyłoby nawet w tym wyglądzie postaci po prostu zmienić spodenki. Żeby były to takie materiałowe spodenki, a nie jeansowe, z różnymi nogawkami i troszeczkę dłuższe i wyglądałby wygląd postaci Marinette o wiele ładniej. Teraz się skupię na postaci Adriana. Pierwsze, na co można zwrócić uwagę, że strój Adriana znowu jest niemodny i tak dalej i mogli to po prostu zmienić w kolejnych sezonach i trochę to udoskonalić, tak samo jak w przypadku Marinette. Kolejnym dla mnie takim aspektem, który jest chyba najgorszy według mnie w stroju Adriana, to jest koszula Adriana, która jest biała, ma brzydki kształt, jakoś tak dziwnie się układa, dziwnie kończy, w sensie jak dla mnie mogła ta koszula od początku być troszeczkę dłuższa i trochę taki inny kształt mieć jakiś wzorek, wtedy wyglądałaby o wiele ciekawiej, a tak to dla mnie trochę wygląda, że dali mu trampeczki, dali mu dżinsy, dali mu koszulkę, przemyśleli jakoś jego strój. Ale ktoś uznał, że ten strój jest trochę nudny, nic się w sumie nie dzieje, więc takie, dobra, damy mu koszulę i jakiś taki najłatwiejszy print koszuli zrobili. Też w serialu mam wrażenie, że twarz Adriana zawsze była jakoś tak lepiej robiona i podkreślana. Mam wrażenie, że jest po prostu z tego faktu, że musi być w serialu dla dziewczyny jak po prostu jakiś przystojny boy, więc się bardzo nad tym skupiali. Przejdę od razu do nowego wyglądu postaci, bo tu jest więcej jej do powiedzenia, bo w sumie tu można powiedzieć to, co przy Marinette też tu, że w sumie w większości postaci ten element ciała, zwłaszcza jak mają ubrane sobie dżinsy, wygląda dziwnie. I to, co mam do zarzucenia nowemu wyglądowi Adriana, to, że w przypadku do Marinette nie za wiele tutaj zmienili. Zmienili trochę wygląd koszuli. Nie kończy się w jakimś takim dziwnym miejscu tutaj, ja nie wiem, ja nigdy za bardzo nie widziałam osób, zwłaszcza nastolatków, którzy sobie pociągali koszulę i nosili ją w ten sposób, ale okej. I tu już mamy za łokieć, więc od razu wygląda to lepiej. Lepiej się to układa ta koszula przy kołnierzyku, jest dłuższa, więc lepiej to wygląda. Ale zostawili mi w sumie dalej ten sam strój, który jest trochę niemodny. Dobra, to już mogli zostawić, ale te dżinsy, czemu oni nie mogli tych dżinsów zrobić troszeczkę szerszych? Czemu on ma skinny dżinsy w jakimś 2025? Czy oni nie... Ja rozumiem, że ten serial robią jacyś ludzie po 30 i tak dalej, ale to nie jest trudne rzecz, żeby sobie wystukać w Google, jaka jest współczesna moda młodzieżowa. Ja rozumiem, że nie muszą jakby robić tego kropkę w kropkę i ja tego nie wymagam, ale jakoś taką znajomość typu, że za dużo gościów, facetów w rurkach jakby nie chodzi. Mam wrażenie, że to zaprojektowała jakaś babka, która jak miała 15 lat, to chłopacy, którzy byli tak ubrani, to byli super ciacha i mega przystojni, mega modni ubrani kolesie, ale w dzisiejszych czasach to ten Adrian tak trochę słabo wygląda, zwłaszcza, że te dżinsy są lepiej zrobione niż w tej starszej wersji, ale tak, nie wiem, brzydko dla mnie wyglądają. Tak strasznie tandetnie, jakoś tak dziwnie się w ogóle kończą. Największy plus w ogóle w wyglądzie tej postaci to jest chyba to, że dostał nowe buty, które są jakieś takie ładniejsze i lepiej wyglądają. W ogóle kolejna rzecz, która jest do zarzucenia nowej postaci, to tak jak stary Adrian wygląda, widać, że ma 13-14 lat i nowy Adrian w sumie ma być, nie wiem, z rok starszy ogólnie.
ale wygląda tu jakby miał z 16-17 lat, w sensie dość staro według mnie wygląda. I ogólnie podobała mi się bardziej fryzura Adriana w starszej wersji. Ale ogólnie, no i jego twarz, jakoś tak, twarz mi też się w starszej wersji jakoś tak podoba. Tu mi się bardziej wygładzenie tej twarzy i takie aspekty właśnie, że to wygląda jak farbki, animacyjnie bardziej podoba, ale jakoś tak, nie wiem, chyba to jest efekt przyzwyczajenia się, że jego twarz jakoś mi tak trochę nie pasuje, zwłaszcza też dziwnie go animują. To, co mówiłam przy Marinette, że często robi jakieś takie mimiki i tak dalej, że ta dolna część jego twarzy wygląda jakby robił dzióbek, jest jakoś tak dziwnie mocno zakończona takim szpicem i jest taka dość wychudzona, przez to jakoś tak, nie wiem, dziwnie według mnie wygląda w niektórych scenach. Jakoś tak, nie wiem, nie pasuje mi to. I jeszcze ta fryzura. W sensie ona nie jest zła, ale jakoś tak bardziej mi się podobała ta starsza fryzura. W sumie on ma wyglądać na trochę starszego, więc w sumie ta fryzura to jest w sumie na takiego grzecznego chłopca mającego z 13 lat, a tu już widać, że on jest starszy. Ale coś bym tu właśnie przede wszystkim zmieniłabym mu bardziej strój i zmieniłabym mu troszeczkę coś z twarzą. Wydaje mi się, że nawet wystarczyłoby po prostu tą dolną część twarzy, tutaj gdzie pokazuję, zmienić troszeczkę i wyglądałoby to lepiej i dodać mu trochę cienia. W sensie tu on miał taki cień wszędzie zrobiony, a tu go praktycznie prawie nie ma. I w innych jakby grafikach i tak dalej z serialu też tego nie widać. Żeby nie było, że tylko krytykuję, stworzyłam taką grafikę z grafik fanów serialu, którzy sami zaprezentowali jakieś swoje propozycje strojów i wyglądów postaci. Spodobały mi się te propozycje, więc je tu umieściłam. Zaczniemy sobie od lewej strony, tak jak poprzednio. I tutaj na lewej stronie mamy Adriana. Jak coś, to możecie sobie potem twórców tych grafik znaleźć, bo są tutaj podpisy wszędzie. Że zaczniemy sobie od Adriana. Ta propozycja stroju Adriana, zwłaszcza z tej strony, gdzie tu pokazuję, podoba mi się o wiele bardziej niż to, co zaprezentowali twórcy. Sama ta zmiana tej bluzki, która swoją drogą podoba mi się najbardziej, jest dla mnie na plus, choć nie jest to duża zmiana. Te paski, które układają się bardziej w takiej formie takiego trójkąta i te dłuższe rękawy z takimi fioletowymi elementami, według mnie wygląda bardzo fajnie. Zrobiłabym też w stroju Adriana po prostu takie troszeczkę szersze spodnie, a nie takie skiny. I zostawiłabym ogólnie te buty, które ma zrobione w tej nowej wersji wyglądu. I też wyrzuciłabym tą koszulę, ewentualnie dała jakąś o ciekawszym kształcie, jakimś fajnym wzorem i krojem, ale w sumie w tej wersji z tą po prostu bluzką według mnie Adrian wygląda całkiem spoko. Teraz sobie przejdziemy do tej grafiki. Twórca tutaj zaprezentował swoją wizję Marinette po przemianie. Mamy tu nowy wygląd Marinette i tu po prostu wizję autora. No w sumie skoro tworzymy nowy wygląd postaci, to może by było ją o wiele bardziej zmienić niż to, co zaprezentowali twórcy. I podoba mi się tutaj też, że autor zaprezentował trochę nowy wygląd fryzury Marinette. Ma trochę bardziej grzywka na bok, więc ta głowa tutaj u góry wygląda lepiej. I też trochę ma dłuższe włosy i trochę inaczej układają się kucyki. Uważam, że całkiem ładne to jest. Ale w sumie ta nowa teraz fryzura Marinette też nie jest jakaś super zła. Ale najbardziej mi się po prostu podoba ta propozycja stroju. Tak jak mówiłam wcześniej, zmieniłabym przede wszystkim Marinette te spodenki i dałabym coś ala takiego, jak jest tutaj zaprezentowane. Nawet troszeczkę może by dłuższe, albo takie jak tu bym zostawiła i dała po prostu Marinette tutaj i już by wygląd tej postaci wyglądał o wiele lepiej. Ale bardzo podoba mi się ten strój, który stworzyła ta twórczyni. A oprócz tutaj tego elementu stroju, gdzie jest jakiś taki dziwny biały pasek, nie wiem, czy to chodzi o to, że to jest na jakichś ramionczkach, ale po prostu zrobiłabym tu po prostu taką czarną kamizelkę z tego i dodała po prostu jakieś takie kropeczki. Dodałam albo na butach, albo tutaj na tej bluzce,
I ten strój Marinette od razu wygląda jakoś tak bardziej elegancko, jest bardziej charakterystyczny. Nadal jest to taki styl, który według mnie Marinette by ubrała. Zwłaszcza tu jak mamy te rajstopki. I też nie ma tego efektu, bo ja nie rozumiem, czemu Marinette ciągle chodzi w długich spodniach i w marynarce. W sensie inni chodzą sobie na krótkich rękawkach i w krótkich spodenkach, a ona tak chodzi, jakby to była jakaś późna wiosna albo coś. Jakiś taki odświeżony jest ten strój, ma koszulę, nadal wygląda to dość codziennie, ale jednocześnie tak bardziej elegancko. W sumie Marinette ma teraz być starsza, więc mogłaby trochę zmienić w sumie swój styl. No i też uważam, że ten strój jest na tyle prosty też, że nie animowałby się jakoś super mega ciężko. Kolejna grafika to jest taka. No nie zwracajcie uwagi na tą, nie wiem, twarz, te włosy i tak dalej, tylko bardziej skupmy się na stroju. I tu mamy kolejny, jakby inny wzór stroju, który jest właśnie bardziej elegancki. Mamy taką ala koszulę z odkrytymi ramionami, czarną bluzkę pod spodem i jakąś taką czarną spódniczkę. Uważam, że też by był to całkiem spoko strój, a jeśli twórcy chcą, żeby po prostu Marinette się dużo porusza i tak dalej, żeby tam majtek i tak dalej nie było widać, to po prostu dałabym mi jakieś getry i jakieś fajne buty do tego i wyglądałby taki strój mega spoko. No i jakieś tam kropeczki, jak twórcy zawsze tam dają do różnych gadżetów i strójów kropeczki, bym po prostu gdzieś dodała. I już taki strój wygląda o wiele fajniej. Uważam, że ogólnie ten strój by się najbardziej sprawdził. W sensie mam wrażenie, że to jest taki styl, jakby twórcy chcieli, żeby Marinette miała. I jakby tu Marinette wygląda jakoś tak, nie wiem, uważam, że jakby miała właśnie inne spodenki, to też by to inaczej wyglądało, ale też jednocześnie podobają mi się te brokatowe rajstopki i tak dalej, ale jednocześnie mam wrażenie, że Marinette wygląda w tym stroju, w sensie według mnie jak już jest starsza, mogłaby mieć ten strój troszeczkę bardziej poważny, a nie ciągle chodzić w tym samym. No i tą grafiką chciałabym skończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało i do zobaczenia w następnym filmiku.